Kiedy jest baza do działań performance'owych, jest wartość w tym dla klienta, to nic tylko robić reklamy. Niestety często marki wychodzą z założenia, że wystarczy włożyć pieniądze w reklamy i nagle bajecznie zarabiamy miliony złotych. Co najczęściej blokuje e-commerce przed wejściem poziom wyżej? W pewnym momencie brakuje firmom wartości, zrozumienia tego, że produkt może nie być wystarczająco dobry i takiego zaangażowania się po prostu w budowę tej marki. Tak naprawdę nie reklamy sprzedają, tylko jak masz dobry produkt, dobry brand i tak dalej, no to reklamy zboostują to wszystko. Reklamy pokazują, gdzie nie działa biznes, tak? Dokładnie, ale niestety to jest ten trudny moment, że mało kto jest w stanie to powiedzieć na głos. E-commerce, wywindujesz go na niezły poziom, bez budowania marki osobistej. W B2B uważam, że to jest prawie niemożliwe. Przychody nie rosną od samego faktu iterowania strategii, tylko to przyjdzie za pół roku, rok, 5 lat. Ty to pięknie powiedziałeś. Partnerem podcastu jest Edron. To CRM z Marketing Automation zaprojektowany konkretnie pod e-commerce. Integracja trwa dosłownie kilka minut, a na start dostajesz gotowe scenariusze automatyzacji i newslettery, które AI dopasowuje do Twojego sklepu i zachowań klientów. Komunikacja działa wielokanałowo. E-mail, SMS i WhatsApp, a narzędzia on-site pomagają realnie zwiększyć konwersję na stronie. Do tego dochodzi bardzo mocne wsparcie zespołu, najszybszy zwrot z inwestycji i plan darmowy, dzięki któremu możesz wystartować bez kosztów. Jeśli prowadzisz mały lub średni sklep internetowy i myślisz o uporządkowaniu CRM-u oraz automatyzacji marketingu, to koniecznie kliknij w link w opisie tego odcinka. Witajcie w najnowszym odcinku naszego podcastu w algorytmach internetu. Naszym gościem dzisiaj jest Jakub Bendlewski. Cześć, Jakub. Cześć, witajcie. Cześć. Miło mi, że mogę tu być z wami. Gdybyś miał tak w 3 słowach opisać, czym się realnie zajmujesz na co dzień, to co by to było? Jestem headem marketingu w agencji MTA Digital. Do tego też pracuję nad projektami z klientami w ramach strategii internetowej, marketingowej. No i myślę, że tyle z grubsza. Jakich klientów obsługujecie w agencji? Głównie e-commerce, choć jeszcze mamy kilkoro klientów z branży B2B. Głównie e-commerce właśnie z branży... W jakiej skali? Różna, szczerze mówiąc. Są też tacy klienci, którzy mają budżety gdzieś tam około 10-20 tysięcy złotych, ale też zdarzają się tacy, co wydają ponad kilkaset, więc faktycznie sporo. No i też nie wszyscy z Polski, nie? W sensie mamy też kilkoro klientów z USA, też z Europy, więc miszmasz. Okej. Gdzieś tam rozmawialiśmy o tym... Znamy się nie od dziś. Dokładnie. Tak. O czym pogadać i mówiłeś, że najlepiej czujesz się w performansie dla e-commerce. Dlatego o tym dzisiaj pogadamy. Co twoim zdaniem dzisiaj oznacza dobry performance? A czego nie oznacza? Nie no, szczerze, jakby to ująć w sumie tak najbardziej sensownie, bo rozumiem trochę jakby pytanie pod kątem jego, tego co skrywa. Szczerze ja to interpretuję troszkę tak, że dobry performance to jest takie robienie działań marketingowych, żeby osiągać cele biznesowe przedsiębiorstwa, pod kątem oczywiście tych konwersji, na których klientowi zależy. Nie jestem już też takim fanem, takim człowiekiem, który po prostu wyznaje zasadę, że performance marketing musi mieć bardzo sztywne wyniki, metryki konkretne na określonym poziomie. Myślę, że z czasem na przestrzeni lat to zaczęło się troszkę zacierać pod kątem tego, jak interpretujemy w ogóle wyniki i ten performance marketing po prostu stanowi bardzo często określoną rolę w całościowym marketingu marki, a nie jest jej jedynym napędzaczem, nie jest tym rdzeniem często. Po prostu już tylko na tym według mnie marki rzadko kiedy mogą osiągać te realne wyniki. Znaczy myślę, że na początku to daje fajny boost. W sensie takim, że wiesz, jak wchodzisz na rynek, postawisz na performance, no to możesz sobie wejść na jakiś pułap i później dobudowywać do tego kolejne odnogi marketingu. Może tak być, albo może być odwrotnie. No możesz, też tak może być. No. Właśnie Że może być ten sam performance, robienie samego performance'u trudne, nie? Tak, dokładnie. I właśnie ostatnimi czasy mieliśmy kilka kontaktów z nowymi firmami, które... Ja jestem trochę w szoku, bo jestem jeszcze takiej starej szkoły, jeżeli chodzi właśnie takie podejście stricte performance'owe, to jest mi bliskie, ale właśnie mieliśmy kilka kontaktów, firmy, które mają, szczerze mówiąc, gdzieś tam kilkaset tysięcy obserwujących na Instagramie i kiedy pytamy o budżet na mecie, to on wynosi 5000 złotych. I ja mam oczy jak dęka od szklanki. Ale to jest normalne, szczerze mówiąc, kiedy zrozumiemy, jak te firmy powstały, bo powstały nie performance'em, tylko powstały po prostu dobrą marką osobistą, dobrymi produktami. I dlatego ja czuję się wtedy w niebo wzięty dosłownie, bo ja tylko widzę ten potencjał, który jest przy większych budżetach w adsach.
a te marki jeszcze tego nie wiedzą. Jeszcze nigdy tego nie robiły. No, to są fajni klienci, w sensie jak tacy takich przychodzą, to... chcemy mieć. Mam też kilka takich perełek, zaraz Marku oddam ci głos, gdzie weszli na jakąś skalę, to chyba było około tam 1 000 000 miesięcznie w branży home and decor, Okej. nie dotykając w ogóle performance'u. Tam konta reklamowego nie było, business manager nie był założony w Analityka. becie, nie? W Google było wydawane tam chyba 5 czy 6 tysięcy, Google Analytics był podpięty, ale zero paid sociala, no nie? Wszystko, oczywiście Instagram był prowadzony, rolki były robione z głową, że wiesz, był hook i tak dalej. Czyli content był. Bardzo fajnie się to niosło organicznie i teraz jak odpaliliśmy adsy, to po prostu... Tak, dokładnie. No właśnie to jest super, że kiedy jest baza do działań performance'owych, kiedy to wszystko ma duszę, że tak powiem, jest wartość w tym dla klienta, to nic tylko robić reklamy tak naprawdę, a właśnie niestety często marki wychodzą z założenia, że wystarczy włożyć pieniądze w reklamy i nagle bajecznie zarabiamy miliony złotych. I to się może udać, ale czasami Może. jest tak, że to idzie jak krew z nosa, nie? Dokładnie. No, ale w większości przypadków też jest taka sytuacja, że że reklamy pokazują, gdzie nie działa biznes, tak? Dokładnie, ale niestety to jest ten trudny moment, że mało kto jest w stanie to powiedzieć na głos. Tak. Że szczególnie kiedy na przykład nam potrafią klienci płacić za to, żeby te reklamy dowodziły wyniki i niestety, ale ta trudna prawda o tym, że no niestety problem leży chyba gdzie indziej, często spotyka się z tym, że to może w was, w sensie, że chyba wy nie dowozicie, tak? Tak, tak. A to niestety później jest odbijanie się od kolejnych agencji, freelancerów i tak dalej, ale nadal to źródło problemu nie zostało załatwione niestety, nie? Tak, no bardzo często klienci nie liczą marży, tak? Nie są policzone, patrzą tylko... Kiedyś mieliśmy gościa w naszym podcaście, Karola Dziedzica dokładnie, który mówił o tym właśnie, że ukradłem mu to i powtarzam teraz to swoim klientom, że tak naprawdę reklama, czyli ten cały performance, który robimy, to jest most między produktem a klientem. Dokładnie. To jest tylko Forma dystrybucji. forma dystrybucji produktu do klienta docelowego. Dokładnie tak. I to tak naprawdę nie reklamy sprzedają, tylko jak masz dobry produkt, dobry brand i tak dalej, no to reklamy zboostują to wszystko. Dokładnie. Albo tak jak powiedział profesor Gwóźdź, pokażą, gdzie leży problem. Tak. No, Tak naprawdę. często jest właśnie w logistyce, nie? My możemy napędzić reklamami sprzedaż, nie? A na przykład logistyka i potem jak masz produkty typu prezenty na urodziny, nie dochodzą na przykład na czas, tak. no to od razu masz zwrot, nie? No i tutaj robią ci się koszty, ta marża jakby jeszcze się kurczy do zera blisko i niestety to pokazuje tylko, no bo my tutaj jak siedzimy, robimy te reklamy, nie? I wiemy, nie? Ale to już era takich klikaczy, którzy często właśnie chcą jak najwięcej tej sprzedaży nagonić, nie? Już powoli będzie odchodziła, tak? I tutaj jak siedzimy, rozumiemy, doradzamy też klientom, żeby zrobili krok do tyłu, żeby się rozpędzić, tak? Że jakby całość patrzymy na to już nie performance'owo stricte, tylko biznesowo, jak to poukładać, Ale jak właśnie pomóc. paradoksalnie zdarzają się tacy klienci, którym wręcz rekomendujemy, żeby jeszcze nie ładować pieniędzy w reklamę, a te pieniądze wydać lepiej w content chociażby. I nawet może już wtedy małymi środkami reklamować wtedy, jeżeli ten content już istnieje, bo to jest prawdziwa wartość. I w sensie nawet najlepiej skonfigurowane reklamy mogą nie osiągnąć tego wyniku biznesowego, skoro tam nic za tym nie stoi. Nie? Właśnie w tym jest ten problem. Ale wiesz, mówiłeś o tym, że napędzamy sprzedaż reklamami, ale nie tylko. W sensie nie musi tak być, bo może być tak, że będzie tylko jakościowy ruch na stronie albo na jakichś tam profilach społecznościowych. I wtedy to już w ogóle jest drama, jeżeli chodzi o to, co robi agencja, co robimy my. A można zmierzyć to, czy ruch jest jakościowy, tylko co dzieje się później. I niestety tam też jest później klapa, nie? Strona internetowa może nie działać tak, jak powinna i tak dalej. Tak. To prawda. Tutaj jeszcze odnośnie tych działań reklamowych, pochwalę się trochę. Okay. W sensie takim, że mocno nie chciałem, ale wszedłem w Horeca, nie? Produkty, które są w Biedronce, w Lidlu, w Żabkach i tak dalej. I powiem wam szczerze, ciekawe to jest, że do końca nie widzisz, co się dzieje z tymi reklamami, widzisz tylko tam CPM-y, jak to się klika i tak dalej. I później musisz bazować na tych dystrybutorach, nie? Jak to jest na półce ulokowane i tak dalej. Tu merchandising już, no. No i ciekawe to jest, w sensie takim, że tam
Kupujesz sobie miejsce na Trochę półce. nowe doświadczenie dla mnie takiego performance'owca od początku, nie? Jak stawiałem te reklamy od początku performance'owe, to... Aż dziwnie się wysyła raporty, w których nie ma konkretów, nie? W sensie, że... No musisz, kurczę, właśnie te raporty, których najbardziej nie lubimy, nie? Czyli Tak. oparte o wyświetlenia i Tak, o dokładnie, kliknięcia. tak. Wracamy do epoki kamienia łupanego dosłownie, no. Ale dużo takich marek jeszcze jest. Jest i powiem wam, ciekawe to jest doświadczenie, ile tam fajnych rzeczy można zrobić, jakie w ogóle nowe klapki mi się pootwierały odnośnie tego, co można przenieść stamtąd do e-commerce'u, nie? Co oni tam robią, żeby te reklamy były ciekawe, żeby przykuły oko, Tak. bo tak naprawdę tylko na tym bazujesz, nie? Tak, no właśnie w tym jest rzecz, że One ci się nie zoptymalizują pod zakup, one ci się nie zoptymalizują same z siebie Tak. automatycznie, bo ktoś zacznie je kupować i algorytm je zacznie wypychać do tych ludzi, którzy kupują, tylko one muszą być po prostu już z założenia ciekawe, coś Tak. nieść za sobą jakąś wartość, nie? dokładnie. I powiem wam, no, przeniosę parę rzeczy z e-commerce, tak odnośnie tego, co ty powiedziałeś. Lećmy. Dobrze. Gdzie, Kuba, twoim zdaniem kończy się performance, a zaczyna strategia? I czym tak większość... Czy twoim zdaniem większość e-commerce'ów ma w ogóle strategię? Myślę, że dużo e-commerce'ów jej nie potrzebuje. Strategia to jest też ostatnio ten wyświechtany frazes, ale Od dawna już mam wrażenie. tak, ale gdzie się kończy perfo, a gdzie zaczyna strategia, albo odwrotnie. Szczerze, myślę, że każda marka może spotkać taki moment w swoim osi czasu, że tak powiem, kiedy faktycznie ten performance już w pewnym momencie przestaje wystarczać. To jest te firmy, które jak mówiliście na przykład, że zaczynają właśnie od performance marketingu. Produkt jest na tyle dobry, że pozwala osiągać jakieś tam przychody, jakiś poziom, ale w końcu uderzają głową w sufit, bo po prostu już powyżej nic nie ma w tym performance. W sensie koszty stają się zbyt wysokie, żeby ładować więcej pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. I to jest ten moment, kiedy trzeba zrobić właśnie ten krok wstecz, trzeba zrozumieć też, co my robimy, co wyróżnia naszą markę na tle konkurencji, co w ogóle robią konkurenci, do kogo oni chcą docierać, do kogo my może mamy jakąś niszę w rynku. I to, co ja teraz mówię, to jest niejako właśnie już zalążki strategii i rozumienia tego, co my chcemy właściwie reprezentować. Jeżeli marka jest gotowa na to, żeby coś takiego robić, to uważam, że jest w stanie wtedy wejść na ten wyższy poziom. Nie jest określone, jaki to jest poziom, ale po prostu zaczyna iść w tym kierunku. Czyli ja bym szukał takich sygnałów właśnie w momencie, kiedy mamy stagnację, albo może już nawet cofamy się i po prostu osiągamy niższe przychody niż wcześniej. Ale tak jak właśnie mówiłem, myślę, że dużo marek nie potrzebuje jeszcze strategii, bo ten sufit często jest odpowiednio wysoko, żeby jeszcze skalować właśnie performance marketingiem, albo po prostu wiecie, no na przykład w Mecie możemy osiągnąć sufit, tak, ale są jeszcze inne kanały dotarcia. Możemy, nie wiem, spróbować Pinteresta, jeżeli branża pasuje, Google'a, jeżeli to też jest odpowiedni kanał i tak dalej. I dlatego właśnie myślę, że sporo marek może sobie zrobić krzywdę, idąc w strategię za wcześnie, bo to jest po pierwsze kosztowne, trudne i wymaga sporych zasobów. I to nie są tylko zasoby pieniężne. Przemodelowania tego, co działało po części, bo... Tak, zrezygnowania może z czegoś, co wcześniej zobaczcie, było. jak gdzieś tam doszliśmy do pewnego pułapu, no to coś, co robiliśmy, nam pozwoliło tu wejść. Jak robimy strategię na pewnym etapie, która poukłada to trochę na nowo, no to część rzeczy, która działała, też trzeba będzie poprzestawiać w pewnym sensie. Jak do tego źle podejdziemy, no to tak jak powiedziałeś, może być to kosztowne i może nam cofnąć to trochę, nie? Tak, i niestety, ale strategia jest na początku i chyba całkiem spory czas kosztem. Jest dosłownie tylko i wyłącznie kosztem. Wydajemy pieniądze na albo stratega, albo sami inwestujemy w siebie, w rozwój pod tym kątem. Pytamy innych, angażujemy innych specjalistów z różnych dziedzin, żeby to zrozumieć. I to nie jest tak, że przez ten czas pieniądze są większe w firmie. Przychody nie rosną od samego faktu iterowania strategii, tylko to przyjdzie za pół roku, rok, 5 lat. Ty to pięknie powiedziałeś. Dziękuję. Wspomniałeś o Pinterestie, prowadzicie tam klientów? Bywają, ale to jest też bardzo specyficzny kanał. W sensie, no jeżeli branża Chciałem pasuje... się ciebie zapytać, co myślisz na temat tego kanału, bo ja mam kilku klientów, którym tam wprowadziłem. Nie jest to ostatnio łatwe. I jak branża pasuje, tak jak wspomniałeś, to bardzo dobrze to wygląda. A nie jest łatwe pod kątem wprowadzenia klienta, tak? Czy... Tak, bo nie wiem, czy orientowaliście się, to też będzie jakaś wartość do tej rozmowy dla naszych słuchaczy. Tam zewnętrzny płatnik przejął płatności od Pinteresta. I żeby założyć polskie konto, rozliczać się w polskich złotówkach, musisz do nich napisać wniosek, wypełnić dokumenty, jakiś tam plik dokumentów, w których określasz, kim jesteś, co będziesz robił, jakie masz cele i tak dalej. Drugi już
z czymś tam jeszcze, już podpisujący taką umowę na te rozliczenie i dopiero zasilają konto. Minimalny przyjemnie. próg wejścia to jest 10 000 złotych. I ciekawą rzecz jeden klient do mnie powiedział z Home & Decor, który świetnie pasuje na Pinteresta ze swoimi produktami. Słuchaj, jak tam jest tak trudno wejść, To wchodzimy. zajebiście, bo nikt nie wejdzie z mojej konkurencji, bo im Tak. się nie będzie chciało, im się nie chce rolek nakręcać, a co dopiero No, co dopiero content wejść na tam trzeba Pinteresta. robić, faktycznie. I tam, kurczę, no tak jak branża pasuje, Home & Decor, czy jakieś takie rzeczy dookoła domowe, czy nawet modowe tematy dobrze się ogra, tak lifestyle'owo, inspiracyjnie, to jest to ciekawy kanał. Ja zawsze śmieję się z tego, jak widzę wyniki z panelu reklamowego w Pinterestie, jak tam ROASy osiągają miliardy, a input taki, w sensie to, co widzimy w Analyticsie, chociażby jeżeli chodzi o ruch i przychody z kanału, no to jest zabawne. Wiadomo, że to są konwersje po wyświetleniu i pewnie jest w tym duża rola naprawdę. Ale ja nie? patrzę też, bo tam jest standardowa atrybucja 30-dniowa, ja patrzę po jednodniowej i wygląda to ciekawie nieraz. Z Home & Decor, jak tam koszyk jest duży, to wygląda to dobrze. Ja myślę, że on jest jak najbardziej Pinterest dobrym kanałem do tego, ale to naprawdę marka po pierwsze musi coś reprezentować tym contentem. No dokładnie, tam nie da się wejść, w sensie nie osiągnie się nic, jak się będzie redystrybuować te treści z Instagrama czy z TikToka. Dokładnie. Tam trzeba to zrobić pod SEO, tam trzeba to zrobić, te tablice dobrze poukładać, tak żeby się wyświetlały, bo cykl życia tej tablicy, cykl życia tego pina jest bardzo długi, to trzeba zrobić dobrze, mądrze i pod SEO przede wszystkim, żeby się wyszukiwały, a później reklamami to zbustować. Powiedz odnośnie tych 10 000, to jest tak, że i nie możesz założyć konta na siebie i klientów, okej. Nie, zakładasz konto, znaczy oni ci zakładają w twoim imieniu konto na polskie złotówki, zasilają ci to konto od 10 000 i nawet jak nie wydasz, to 10 000 faktura przychodzi. Miło. Minimalny próg wejścia jest taki. No, nie jest to łatwe i przyjemne, ale no, Ale może Na to jest pewno szansa dla niektórych firm właśnie. no tak jak powiedział mój klient, no, nikt inny tego nie zrobi w mojej branży, oprócz mnie. Korzysta. Wspomniałeś o tym modnym haśle, jakim jest strategia. Drugim takim modnym to jest Omnichannel, który gdzieś tam my się spotykamy, pewnie ty też. Co tak naprawdę oznacza to w praktyce? A dla mnie Omnichannel to jest po prostu prezencja tam, gdzie jest twój klient. To nie oznacza, że musisz być wszędzie. Niektórzy też tak myślą i wtedy od razu jest takie, że mnie nie stać na to, żeby być wszędzie i tak dalej, ale dosłownie zrozumieć to, gdzie ten klient przebywa, w jakich miejscach może być zainteresowany produktem i wtedy starać się tam być i to też z komunikatem, który do tej platformy, do tego kanału pasuje, chociażby ten Pinterest, tak? Żeby tam nie robić rzeczy sztucznych i niepasujących. Ale też Omnichannel pod kątem takiego ogółu, w sensie właśnie prezencji, tam gdzie jest twój klient, okej, rozumiem, ale też pod kątem tego, jak to jest interpretowane, ta atrybucja, czy to się opłaca być w tych kanałach, tak? Takie rozmowy są często męczące i niewiele z nich wychodzi. Nie wiem, jakie wy macie też na to spojrzenie, ale często to jest tak, że wiecie, angażujemy się w nowy kanał. Ciężko jest przekonać klienta do tego, żeby faktycznie to zrobić i później jest oczekiwanie na cyferki z tego kanału. I w sensie ja kiedyś miałem taki case, że jeden klient z Australii, który był dość cięty na to, co robimy i nie ufał tak bardzo. Pamiętam, że wysłałem raport, który mówiłem, że z Google'a i Mety zrobiliśmy 11 milionów przychodu. I dostałem solidną reprymendę mówiącą o tym od innej osoby z tej grupy, że jak to się w ogóle, dlaczego tak napisałem, skoro firma miała 10 milionów przychodu i powinienem powiedzieć zatrybuowanego przychodu z reklam. I od tego momentu zacząłem też tak myśleć pod kątem, że właściciele często nie patrzą na to, co ja mówię, że w reklamach wygląda tak, a nie inaczej, tylko po prostu patrzą na to, czy ich cyferki ogólnie w biznesie rosną, czy nie. I wtedy można myśleć nad tym, czy jakiś kanał doprowadził do tego choćby częściowo, a nie tylko właśnie takie wielkie patrzmy na to, jakie tam są piękne ROASy, patrzmy na to, ile jest konwersji po wyświetleniu przychodów i tak dalej, skoro to się nie sumuje, nie? No tak, no, mamy teraz taki moment na rynku chyba, że właśnie dużo ludzi patrzy na te dashboardy wszystkie, ROASy, No tak. te wszystkie, nie? A nikt nie myśli właśnie o tym, co się dzieje tam głębiej, nie? Ja W modelu biznesowym. szczerze mówiąc, w ostatnich latach już przestałem tak bardzo spoglądać na wyniki stricte w jakimś Google Ads, Meta Ads i tak dalej. Nie wchodzę tak często do panelu patrząc tak z góry, ale po prostu do panelu sklepu i patrzę, jak to wygląda. Odświeżam sobie. Chciałem właśnie to powiedzieć. Mam teraz markę, którą gdzieś tam sprzedawała B2B, chciała wejść do B2C, D2C nawet. Jędrzej zaraz będzie mi tu znowu jebał, że złych słów używam, D2C, bo jest producentem.
I patrzę na wyniki per CRM, loguję się codziennie rano do WordPressa i patrzę, co zrobiłem, jaki był przychód, ile zamówień w WordPressie. Raz na koncie mam 3, a taki realny to jest 8. Nic innego nie robią, tylko na ten moment tylko Meta Ads, nie? Ale to panowie, Za chwilę wejdą w automatyzację Google'a i tak dalej, SEO, bo to wszystko czuje się tam jak e-commerce manager, ale na ten moment są Meta-Adsy, więc zero-jedynkowo widzę, jak to się przyłożyło, nie? Wygodnie, no. No ale panowie, na ten moment nie oszukujmy się, to jest idealny świat, tak? My jesteśmy świadomi tego i też jak pracujemy ze świadomymi klientami, to widzą, nie? I to nie tam, że trzeba dorzucić kanał, tak jak Kuba mówi, że dorzucamy jakiś kanał, nie? Widzimy, że z TikToka nie ma za bardzo sprzedaży, tak? Ale jak wyłączymy, to i tak całość spadnie, nie? Dokładnie. Więc tu jest taka sytuacja, że jak pracujemy ze świadomymi klientami, to super, tak? Bo on wie, że tutaj, Panie Marku, dodać 15 000, dorzucić tego i on widzi wzrost całości, nie? A nie tam, że ktoś tam popatrzy, dashboarda w Lookerze przygotowali i wszyscy tam specjalista od Google'a się brandzluje, a od Mety się brandzluje. Jeszcze konkurują ze sobą. Tak, konkurują ze sobą, zamiast ze sobą rozmawiać. No i niestety tak to wygląda, nie? Że potem właśnie jest tak, nie? Że 10 milionów na sklepie, 11, wszyscy powiedzieli, że jest 11 i gdzie ten milion, nie? Dożyliśmy fajnych czasów według mnie właśnie, że już coraz mniej patrzy się na to z perspektywy jeden kanał analizujemy osobno, każdy z osobna, tylko faktycznie patrzy się na to, jak to szerzej wygląda. Kiedyś tak naprawdę mogło być tak, jak mówiłeś Marek właśnie, że wycinamy jeden kanał, bo nie performuje, wyniki spadają, ale nie doszukujemy się problemu w tym wyłączonym kanale, tylko w tych pozostałych, no bo przecież tam wiadomo, że cyferki się nie zgadzały i nie ma co drążyć. Ja mam teraz taką sytuację. Sklep z niskim koszykiem, rozliczamy się per last click z Mety. No i wiecie, jak to last click z Mety, nie? Jest to wyzwanie nawet na niskim koszyku, staram się jak mogę, ale też zawyżone są KPI-e. No i obcięliśmy budżet o połowę ze 100 000 do 50 000. No i Wszędzie nie zgadniecie, poleciało. co się stało. Wszędzie poleciało. Nie zgadniemy. No. Tak, To w takim razie, Kuba, jak wy podejmujecie decyzje? Jak wy patrzycie na te właśnie dane całościowe na ten moment? Jak współpracujecie z klientami? Jak to robisz ty? Jak to robi twój zespół? Czy nie twój, a zespół w agencji? Znaczy się, my dzielimy też się w projektach tak jakby od odpowiedzialności za konkretne rzeczy. Specjaliści reklamowi nadal pełnią te role często odpowiedzialnych Operacyjne. stricte właśnie za te operacje w ramach tego obszaru, ale też ja potrzebuję wtedy jako strateg takich insightów, po prostu jakichś ciekawostek, jakichś sygnałów a propos tego, co tam się dzieje, żeby później patrzeć z góry na to, jak wygląda biznes, jakie tam są cyferki. I tak naprawdę to jest łączenie kropek, w sensie nie ma już takiego uniwersalnego rozwiązania, które powie, nawet w dobie AI, w której się znajdujemy, te rzeczy są szybsze do wyciągnięcia teraz niż kiedykolwiek wcześniej, ale nadal potrzeba osoby, która po prostu pomyśli o tym, jaki może być impact konkretnych rzeczy, które tam się na to składają. I tak to właśnie wygląda, że w sensie, wiesz, jeżeli reklamy nie performują, mamy takiego klienta, że w Google jest stabilnie, ale nie jesteśmy w stanie wyskalować. W Mecie jest tak, że jednego dnia jest 10 konwersji, drugiego jest 30 i to po prostu ciągle tak się waha. I wiecie, w sensie ja widzę później to w panelu sklepu, że te dni, kiedy Meta performuje gorzej, też sam sklep performuje gorzej, więc nie wycinamy tego kanału, tylko trzeba optymalizować tam w ramach metryk, które widzimy w tej Mecie i patrzeć na to, czy to wpływa później na ogólny wynik biznesu i z tej strony podchodzić, nie? I wtedy kwestia, czy nam to wystarcza, jeśli nie, no to można dokładać, nie wiem, kolejne narzędzia i tak dalej, jest ich od groma. Pytanie tylko, czy one są tylko kosztem i coś wnoszą do tematu. Tak, ale dużo osób podchodzi do tego, że to jest koszt, nie? A potem... No i właśnie, nic z tego nie wychodzi na plus, a jeszcze większy minus się robi z tego, niestety. Jeśli chodzi o narzędzia, w jakim właśnie to analizujecie, to skorzystacie z jakichś standardowych, czy macie jakieś swoje customowe? Customowe dashboardy to raczej forma prezentacji danych dla klienta, często nawet w arkuszach Google'a albo w Lookerze, ale jeżeli chodzi o takie bardziej zaawansowane rozwiązania, to wiesz, zależnie od tego, na jakiej platformie stoi sklep, to masz takie rzeczy jak Northbeam albo Triple Whale, te narzędzia do tak zwanej third party attribution, ale to nadal jest jakaś forma perspektywy na to, co się dzieje. To nie daje takiej odpowiedzi jednoznacznej, że aha, dobra, olewam Analyticsa, olewam to, co mówią reklamy, tylko po prostu
ułożę grube pieniądze na to narzędzie, żeby poznać całą prawdę i ufam w 100%, bo to też tak nie działa. Po prostu No, żadne narzędzie analityczne moim zdaniem z teraz dostępnych na rynku nie daje takiego zero-jedynkowej odpowiedzi, w co ładować, a w co nie ładować. Nadal te dane trzeba przeanalizować, nadal te dane trzeba zobaczyć. Te dane są po prostu inaczej zatrybuowane niż w Analyticsie i inaczej rozłożone niż w innych narzędziach. i pytanie, czy potrzebujesz płacić za to narzędzie, żeby te odpowiedzi w głowie uzyskać, bo w sensie, wiesz, ja to traktuję trochę tak, że jeżeli mam dużą niepewność co do tego, co mówią reklamy, systemy reklamowe, spoglądam głębiej, spoglądam w na przykład Analyticsa i tam szukam prawdy, albo w jakiś Clarity mogę też spoglądać, jakby tu jest dużo czynników, które mogą wpływać na wynik. Jeżeli, nie wiem, oceniam, że tam, dajmy na to, nie wiem, moja wiedza z tematu jest na poziomie, nie wiem, 70%. Gdzieś czuję, że coś mi umyka, rekomenduję klientowi, że może wdróżmy jeszcze jakieś takie narzędzie, które da więcej odpowiedzi w temacie, gdzie te zależności są. I wtedy, jeżeli oceniam, że mało już jest rzeczy, których nie rozumiem, uważam, że to jest pożyteczne narzędzie. Ale kiedy biznes zaczyna się opierać na jakimś takim narzędziu, które ma odpowiadać na wszystko, to często prowadzi do skutków odwrotnych. No? Tak, że się cofamy, nie? Dokładnie. No też tak mam, też tak do tego podchodzę, bo gdzieś tam było krzyczane, że to jest jedyne źródło prawdy i tak dalej, ale tak, Jeszcze tak się na reklamują. chłodno gdzieś tam do tego podszedłem, jak to zaczęliśmy podpinać i wcale tak nie uważam. No tak. Że to nadal nie daje takich odpowiedzi, jakich ja bym chciał, takich zero-jedynkowych, nie? Że ta kampania, jak ją włączy, czy wyłączy, czy zwiększy, czy zmniejszy budżet, przełoży się w jakimś stopniu na A najgorzej, jak taki, a nie inny przychód. reprezentanci tych firm zaczną się odzywać do klienta bezpośrednio, obiecywać tam złote góry, to nie są miłe rozmowy często. No dokładnie, a jeszcze, kurczę, nie kosztuje to mało. Tak, Triple właśnie. jeszcze jest nośny, moim zdaniem, na większej skali. Nie wiem jak Nordbeam, ale no czasami lepiej to wrzucić w kampanię zasięgową. To jest też dla dużych biznesów, już nie ukrywajmy, to faktycznie Tak. mały gracz nawet nie ma co myśleć o tym, bo tego nie potrzebuje. Tak jak mówisz, jeden kanał, 2 kanały, to nawet nie ma... A moim zdaniem analizować. patrzenie na złą atrybucję i rozliczanie się po złych KPI-ach to jest mega blokujące i mega nawet krzywdzące czasami i blokujące rozwój na pewnym etapie. No pewnie. Pewnie. Dobra, pogadaliśmy trochę, wspomnieliśmy przynajmniej trochę o skalowaniu biznesu. Kuba, jak myślisz, co dzisiaj najbardziej ogranicza skalowanie? Budżet, struktura kampanii, kreacja? No, ulubiona odpowiedź marketera, to zależy. Od czego? Bo my już prowadzimy 60 któryś odcinek i umiemy to oddać. Tak. Nie, na tym nie, No kropki tu nie stawiam. Wiecie co, rzadko kiedy uważam, że budżet czy struktura kampanii, szczególnie w tych czasach, nie chcę tutaj wychodzić na wielkiego piewcę AI i jakie to jest cudowne, ale jednak ta struktura kampanii, kurczę, to jest fajny case a propos jakichś przeróżnych audytów i to nieważne, czy my prowadzimy, ale zawsze uważam, że do wszystkiego można się przypieprzyć. W sensie nie ma kąta idealnego, a jeszcze wchodzi perspektywa. W sensie ja mogę mieć inne zdanie na temat tego, jak to powinno wyglądać. Strukturę należy zmienić. Strukturę, jeżeli byśmy usiedli do tematu, każdy z nas ma inną perspektywę na to, jak struktura kampanii może wyglądać. Ja wam powiem, jak ma wyglądać, tak żeby przynosić efekty biznesowe. Ja za 5 złotych sprzedam. Ale będą lepsze od moich? Nie wiem. No właśnie. I to To jest zależy, ta bo kwestia. wiecie, zobaczcie, jakbyśmy we trzech byli dietetykami, nie? Przychodzi do nas klient, chce schudnąć, nie? Ty mu dajesz cheeseburgery z maka i on schudnie na nich. Marek mu daje warzywa i on schudnie na nich. Ja mu każę biegać i on też na tym schudnie. Dokładnie. I pytanie, Moim zdaniem liczy się efekt, nie? Jaki osiągniemy i czy to będzie zadowalające i odpowiadające na potrzeby biznesu, które ma na ten moment. Tak. Co do pytania, budżet, szczerze mówiąc, często nie jest problemem, jeżeli w sensie to jest popularny case klienta, ja mogę dać 1 000 000, jeżeli będę miał z tego 5 z powrotem, klasyk, ale tak naprawdę jest. W sensie, no jeżeli widać, że to wpływa na cyferki w biznesie, no to nie ma oporów z tym, żeby dopalać więcej. Często spotykałem się, jeżeli już była taka odmowa, to wtedy, kiedy już firma nie dawała rady z obrabianiem zamówień. To wtedy faktycznie budżet był blokiem, no. Musi wiedzieć, że nie daje rady. Ale to jest już poziom, który wszyscy byśmy chcieli osiągać, jeżeli chodzi o reklamodawców. Więc czy struktura, też nie jestem tego zdania, ja raczej uważam, że po prostu w pewnym momencie brakuje firmom wartości, zrozumienia tego, że produkt może nie być wystarczająco dobry i takiego zaangażowania się po prostu w budowę tej marki. Albo nawet jeżeli jesteśmy resellerem, to, no to też można zrobić, zbudować tę markę na wszystkim, co wokół, żeby ten zakup był coraz prostszy, łatwiejszy, żeby chcieli kupować te produkty Dostawa szybko. u mnie, tak? Właśnie, chociażby. I tego często brakuje i to są rzeczy, tak jak mówiliśmy, trudne, bo to wymaga troszkę takiego rachunku sumienia. Ja muszę zrozumieć i chcieć to pojąć, że
kurczę, no nie robię tego dobrze. Tego i tego, zrobię coś z tym, tak? A często łatwiej jest po prostu, dobra, dosypcie tam z 5000 na tę reklamę i oczekuję wyników. No i to jest problem wtedy faktycznie, nie? Ze skalowaniem. Więc myślę, że tu już wracamy do tematu strategii, że często tym firmom wtedy zaczyna brakować strategii i takiego podejścia. Nie jesteśmy może też dla wszystkich, jesteśmy dla może bardziej konkretnej grupy i tam widzimy wejście w jakieś większe pieniądze, tak? To jest zresztą często właśnie problem ze strategią, że no są marki, które mogą mieć produkty dla wszystkich w cudzysłowie, tak? Są takie oczywiście. Ale większość firm no niestety nie ma na to tyle zasobów albo po prostu produktu, a kiedy firma się rozwija, trochę jest takie podejście, że no przecież, nie wiem, naszą grupą docową są matki w wieku tam od 25 do 60 nawet, tak? No ale kurczę, okazuje się po zagłębieniu się w dane, że to wcale tak nie wygląda różowo, ale kiedy powiemy, koncentrujmy się tylko na tej grupie, to właściciel widzi wtedy, no dobra, czy ja stracę tych 40 do 60? I ja nie chcę ich tracić, tam są pieniądze, tak? I nie widzi się tego, więc to jest tutaj, widzę, największy blok właśnie w tych decyzjach strategicznych firm. No i wtedy właśnie wchodzi temat kreacji, które mogą być dopasowane pod te grupy docelowe i odpowiadające na ich potrzeby, czy na ich odpowiedzi, które ich nurtują, znaczy pytania, które ich nurtują, dające odpowiedzi na te pytania. Tak, właśnie dlatego mówię troszkę w takich rozmowach, że w fajnych czasach przyszło nam żyć jako marketerzy. Jak wbijaliśmy do branży, to były takie czasy, że wszystko tylko i wyłącznie się ustawiało w kampaniach. Jakieś suwaki, nie suwaki, jakieś tam obniżę CPC o 2 grosze, będzie lepiej. Teraz coraz częściej robią to za nas te platformy reklamowe, albo znacznie w tym pomagają, a jednak liczy się to, czy produkt faktycznie niesie jakąś wartość dla tej drugiej strony. Też tak do tego podchodzę. Ja gdzieś tam wywodzę się z marketingu i o ile z tego marketingu musiałem trochę zrezygnować na rzecz perfa, nauczyć się tych narzędzi, to teraz mam wrażenie, że to wszystko zaczyna wracać. W sensie, że znowu muszę odpalić te stare swoje, że tak powiem, zasoby, nie? Fundamentalne i wrócić do tego, co robiłem na początku. Tak, i to trochę weryfikuje właśnie tych marketerów, którzy byli przyzwyczajeni do technikaliów. Oni nie potrafią się odnaleźć. Jeżeli nie przeszli kiedyś takiego etapu, że chcę zrozumieć marketing, chcę zrozumieć, dlaczego to wygrywa kosztem innych, a nie tylko ustawieniami w kampaniach, to oni tak naprawdę powoli nie mają pracy, no bo ta praca jest zabierana albo przez AI, albo przez systemy reklamowe. Ostatnio słyszałem, że wczoraj chyba był news o tym od Karola Dziedzicia, zresztą widziałem, że kampanie DSA w Google będą transferowane na AI Max. I tak naprawdę, no znowu, pewna rzecz będzie kontrolowana automatycznie, a wcześniej mieliśmy nad tym pewną kontrolę. Specjalista nie będzie siedział nad tym godzinami, tylko to będzie się działo samo. Takich rzeczy jest coraz więcej i niestety, jeżeli nie zaczniemy się uczyć marketingu, to będziemy przegrywać w takich sytuacjach. W Google mam wrażenie, że bardzo dużo rzeczy automatyzują. Tam jest, kurczę, jak gadałem czy z Karolem, czy z kimś, to niewiele tam jest do zrobienia już. Ale w ogóle niewiele jest takich ciekawych rzeczy, nowości w Google, mam poczucie. W sensie tych nowości od zawsze wychodzi dużo. Ja zresztą wywodzę się bardziej z Google Ads niż Mety. I zawsze były takie prezentacje kwartalne a propos nowości, jakie tam wdrażają i tak dalej. Ale ostatnio jak Meta na przykład z Andromedą robi furorę, tak? W sensie, że wow, mamy coś pięknego teraz i patrzcie, to w Google nie ma takich rzeczy. W sensie tam od 8 lat ze spokojem mamy YouTube'a, który YouTube w ogóle, ładujcie pieniądze i tak dalej. Akurat reklam tam jest od cholery ostatnio. Ale tam nie ma czegoś takiego, tam nie ma takich rzeczy, które by sprawiły, że ludzie są zainteresowani, że wow, w tym Google to ale się dzieje super. Wręcz przeciwnie, wow, nie muszę spędzać tyle czasu nad Googlem, bo wszystko się dzieje samo. No tak. I no, tak się dzieje niestety. A jak wy podchodzicie w agencji do Andromedy? Co ty myślisz o ten temat i co tam u was się dzieje w tym kontekście? Mieliśmy webinar nawet w tym temacie. My raczej hołdujemy tej opinii, że ona istnieje i że faktycznie ma znaczenie. Ale jakim kątem ma znaczenie twoim zdaniem? To jeszcze moment, ale właśnie chcę powiedzieć, że wiecie, trochę ja mam poczucie, że rynek amerykański, gdzie mamy kilku klientów, to też trochę inaczej to wygląda ta percepcja, nie? Tam też, jeżeli chodzi o kreację, to też inaczej się do tego podchodziło. Tam często stoi się takim contentem właśnie, jeżeli chodzi o to, jak się wyróżnić na tle reszty. I tam rozliczenie nawet często agencji z klientami jest inne, bo na przykład u nas popularne jest rozliczenie procent od budżetu, tak? 10, 15, nieważne. Tam też jest takie rozliczenie, ale zamiast iść na media buying, to pokrywa to produkcję kreacji przykładowo. I to już jest od lat.
W sensie tam w ogóle mam poczucie, że mindset jest trochę inny, no a Meta bazuje Ale głównie na też, rynku amerykańskim. ale rynek też trochę inny i Właśnie. konkurencja trochę inna, nie? Więc Tak. tam te kreacje moim zdaniem mają większe znaczenie. Myślę, Ja że osobiście troszkę tak. jakby rozumiem i szanuję twoje zdanie, ja osobiście nie kupuję tego, że to przyjdzie z zachodu i nie kupuję tego, że to wywróci stolik. Myślę, że... Ma to znaczenie i coraz więcej widać, że te kreacje są, ale nie w takim stopniu, nie jak ty mówisz, tylko nie w takim stopniu, jak przyjęto się narrację na rynku To tak. i gdzieś tam te clickbaity wszystko, nie? To myślę, że tak, no bo to nie jest game changer, w sensie to, jeżeli robiłeś to już z sensem już kilka lat, to tak naprawdę dla ciebie to jest jakaś forma ewolucji może bardziej niż rewolucji. Gorzej Wiesz, mają jak marki, które moim zdaniem stały. Część ludzi po prostu odkryło szerokie grupy, część ludzi właśnie tak jak rozmawialiśmy o strukturze kampanii i tym lejku takim zero-jedynkowym, wiesz, tu cold, tu hot, tu coś tam, odkryło szerokie grupy moim zdaniem teraz i oni są gdzieś tam podjarani tym wszystkim. A No. jak ktoś już w tych szerokich grupach pracował, tak jak, nie wiem, my kilka lat, no to dla niego to jest, wiecie, nic się Tak. nie zmieniło, nie? Tak, tak, no. No i też te kreacje, nie? No w jednych, jak masz duże konto, to im więcej zrobisz tych kreacji, tym jest większa szansa na to, że gdzieś tam będzie to dobrze wydane pieniądze, nie? Znaczy zmienia się, myślę, głównie to, że firmy muszą zacząć myśleć, do kogo docierają i takim lejkiem marketingowym, bo tak naprawdę, znaczy to trochę odpowiada na to, co mówiliście, że szerokie grupy to już było. W sensie to nie jest właśnie rewolucja pod tym kątem, o ile oczywiście firmy tak robiły. No a to też nie jest częste na polskim rynku. Często w Polsce to jest po prostu dobra, ustawcie kampanię produktową, sprzedażową i kup. I wtedy wchodzisz na takie konto reklamowe i mówisz, no kurde, no to tak nie można. No. W sensie, no to już wyjdźmy z tego, coś zróbmy więcej. I wtedy dla nich taka Andromeda to jest w ogóle, wow, Boże, mózg wybuchł, nie? To właśnie to chciałem przekazać. Ale w sensie myślę, że i tak to już wychodzi troszkę z tego, że nie tylko szerokie grupy, tylko właśnie pomyślmy o tym, jakie mamy persony, pomyślmy o tym na różnych etapach ich świadomości o produkcie, o marce, co ich interesuje i wtedy twórzmy nich kreacje dopuśćmy, dopasowane na właśnie. te poziomy, nie? I to, czy ty zrobisz strukturę na początku, nie wiem, złożoną z kilku kampanii czy zestawów reklam, czy zrobisz to w jednym Advantage Plus, to tak naprawdę bazuj na wynikach, ale nie odchodź od tego fundamentu, czyli miej te kreacje dla person na różny poziom lejka. To jest moje zdanie w temacie. Ale myślę, że to będzie szło w kierunku, który Meta promuje, że miej jedną kampanię, bo to jest automatyzacja i to jest mniej roboty dla nich. Oni zarabiają i tak, bo pieniądze idą. Znaczy, konwersje per meta będą na pewno tańsze w ten sposób, bo meta będzie do tego dążyć, żeby wypychać jak najtańsze konwersje, tylko pytanie, jak Czy one... jakościowe. Bo zobaczcie, jak pracujemy na tych dużych biznesach, no to one mają już rozpoznawalny brand i tak dalej i tym kompaniom jest łatwiej, nie? Ustawimy, nie wiem, chociażby 7-dniową atrybucję po kliknięciu i część z tych ludzi i tak by kupiło, nie? Czy my wyłowimy z tego, Tak, no. z tych tańszych konwersji mety, te konwersje, które są gdzieś tam wartościowe dla tego biznesu i czy faktycznie przekładają się na wzrost sprzedaży. Tak, no właśnie, wiesz, Meta jakby dąży do tego, żeby jak najwięcej zachować ludzi w swoim ekosystemie i każda platforma, każda firma to robi tak naprawdę. Tu a propos Google'a i jego rozwiązań uważam, że trochę oni mają problem z tym, żeby zrobić ten pomost na środku lejka. W sensie oni mieli tam ten demand gen chociażby. Uważam, że to jeszcze nie jest ten level, który ma Meta. Meta jest królem, jeżeli chodzi o środek i dół lejka. Dół, zależnie od branży. Ale właśnie Meta chyba czuje trochę, że z tą górą u nich też może być ciężko, z tą budowaniem świadomości i tak dalej. To często już mogą być właśnie jakieś YouTube'y i kampanie zasięgowe prawdziwie. I to jest takie trochę, no kurczę, dobra, przecież możemy też to robić u siebie, tak? Tylko ludzie firmy chyba nie robią tych kreacji na górę lejka, bo chyba tego nie czują, nie widzą wyników, więc trochę ta zmiana wymusza na firmach pójście w tym kierunku. Meta będzie zarabiała więcej pieniędzy, no ale też myślę, że jeżeli firmy będą to dobrze robić, też będą zarabiać więcej pieniędzy, tylko po prostu obecnie chyba się nie umie tego jeszcze zrozumieć, nie umie się tego zrobić dosłownie. A Nie? edukacja rynku chyba jeszcze kuleje, prawda? Bo tutaj no my chyba chcemy to zrobić dzięki właśnie rozmowom z fajnymi specjalistami, żeby właśnie trochę pokierować tutaj, nie? Że wrzucić może jakąś kontrowersyjną treść, która jakby nie jest na rynku popularna, tak? Ale potem jak sobie ludzie zerkną, nie? Że jest krótka promocja, niby nie widać sprzedaży, nie? Ale jak sobie puścisz kampanię na zasięg, na taką, to dotrzesz bardzo szybko, bo nikt nie robi kampanii na zasięg, tak? A ty tutaj sobie taniutko dolecisz do ludzi, którzy, tak jak Marcin wspomniał, już by zobaczyli, tak?
I tak by kupili, a przypomnisz im się 3 razy dziennie, nie? Zainspirowany trochę, bo nie wiem, czy widzieliście, nie wiem, Kuba, czy wy to już macie, na niektórych kontach jest ten Meta AI, pomocnik. Manus. Ten Marek, nie Manus. Na jeszcze koncie, osobno mówisz. na Tak, koncie jest. reklamowym tam jest to kółko, które wcześniej widzieliśmy na naszych profilach jakiś czas temu i wpierdzielone wszędzie i w Messengera i tak dalej. To teraz jest osobny agent taki, który pomaga w kampaniach. Marek go odpytał u siebie, jak postawienie kampanii zasięgowej wpłynęło na tam koszt, i on zwraca koszt odpowiedź, no. zakupu i mówi, że wpłynęło. Ja jestem zainspirowany tym właśnie na tym projekcie, gdzie mam dostęp do CRM-u bezpośrednio i tam sobie analizuję głównie dane. Wrzuciłem kampanię zasięgową i potaniał mi koszt zakupu na koncie reklamowym i przychód w sklepie się zaczyna zwiększać. Nie? Tak, Ilość zamówień z dnia na dzień zaczyna przybywać coraz większa i koszt zakupu per konto reklamowe zaczyna mi maleć. Tak, ale właśnie nikt o tym nie mówi, nie? I tutaj... No bo to wiecie, patrzysz na kampanię zasięg, Tego nie widać. Tam tak. jest CPM No na bezpośrednio, dashboardzie tego nie widać, i nie masz tak. nic, nawet czasami Niestety. wejść na stronę nie ma z tego, nie? Tak, bezpośrednio dopisanych do tej kampanii oczywiście. Ale to jest właśnie to zacietrzewienie się na konkretnie jedną kampanię, performance, jeden taki system zero-jedynkowy, reklamowy nie? nawet, tak, właśnie. I działa, nie działa. No dobra, No to jak wyłączamy. nie działa, no to stary, po co ty to trzymasz? Tak. Nie? Tak, obcinamy budżety, nie? I nagle... Dokładnie. I zamykamy, bo nigdy nie działał u nas, więc w ogóle nie ma tematu. Tak jest. No, a jak te klocki są właśnie dobrze poukładane, nawet jak nie widać, że to wpływa jakoś jedno na drugie, to Dokładnie. czasami wpływa. Rozmawialiśmy chwilę o kreacjach. Jak wy podchodzicie właśnie do robienia takich dobrych kreacji? Właśnie w ramach projektów mamy też rolę stratega kreatywnego, który w sumie bierze na siebie odpowiedzialność za to, żeby właśnie po pierwsze zrozumieć, do kogo chcemy docierać i później zamienić te myśli na działania w formie właśnie konkretnych person, konkretnych kreacji na różnych poziomach świadomości. I zaczyna się to często, no właśnie, jakby stworzenie takich person, jeżeli klient ich nie ma. I wtedy na tej podstawie tworzymy briefy kreatywne. I teraz kwestia oczywiście, kto będzie je realizował. To mogą być briefy kreatywne na, nie wiem, UGC, mogą to być na jakieś inne wideo, animacje i tak dalej, albo na jakieś statyki. Zależnie troszkę od tego, co chcemy testować, bo to jest drugi element. Jakby każdy brief kreatywny ma jakiś cel. To nie jest tak, że po prostu 20 banerków poproszę i tam będą sobie hulać w kampaniach, no bo to nie ma celu za bardzo, poza tym, że nie wiem, cyferki mogą się zgadzać, tak? Ale jak się nie zgadzają, to co? Koniec? No nie do końca, no jakieś kreacje trzeba dalej tworzyć, tylko jak? Więc każdy brief ma jakiś cel, ma jakieś założenie, które chcemy zbadać pod konkretną personę. I to może być nawet kwestia jakichś hooków. Hooki to już się zrobiły trochę takie oldschoolowe, powiedzmy, w dobie Andromedy szczególnie, ale właśnie jakieś może inne podejście do zainteresowania, tak? Inne USP można wtedy w kreacjach, inne osoby, inne ujęcie, może bardziej produktowe. Są różne elementy do testu i do zbadania. No i tak naprawdę oczekujemy pewnych rezultatów, określamy, jakie formaty są do wyprodukowania i tak dalej. I możemy nawet pod jedno USP robić kilka formatów, tak? I testować, które są lepsze. No i właśnie wtedy następuje ten element produkcji, albo po stronie klienta ktoś to robi, albo możemy to zrobić sami. I badamy, w sensie do kampanii są wgrywane te kreacje i sprawdzamy, jak one performują pod kątem tych założeń. I później czas na wyniki, tak? I teraz jeżeli stwierdzamy, że ten element na kreacji A działał lepiej, a na kreacji B gorzej, tak? No to wiemy już w takim razie, w którą stronę prawdopodobnie idziemy w kolejnych. I znowu powtarza się ten cały proces, tak naprawdę to jest takie PDCA trochę z tego, że w sensie to jest niekończący się proces optymalizacji, ale zawsze ma pewne założenia i zawsze jest weryfikacja wyników, ale to też wymaga jednak solidnej bazy kreacji, no bo jeżeli testujemy jedną versus drugą, to często to jest takie no płytkie, w sensie multum czynników wtedy może wpływać na to, że jedna performowała lepiej lub gorzej, jeszcze zależnie od ustawień kampanii i tak dalej. Więc dlatego też tych kreacji troszkę no, trzeba coraz więcej produkować i dlatego też kiedy mówiłem, że jeżeli firma ma mały budżet i chce ładować wszystko w performance, to ja mówię, cofnijmy się trochę i upewnijmy się, że będzie nas stać na content najpierw, żeby było w ogóle co pokazywać wtedy tym klientom. Więc tak to w skrócie wygląda. A Kuba, z twojego doświadczenia, co najczęściej blokuje e-commerce przed wejściem poziom wyżej? Troszkę podobne pytanie wtedy jak z tym, co blokuje je przed skalowaniem. Myślę, że tutaj troszkę rozumienie po prostu, gdzie leży ten unlock, nazwę to z angielskiego, w sensie właśnie takie interpretacja, gdzie leży jeszcze przestrzeń, gdzie możemy uderzyć w to, żeby faktycznie te wyniki mieć lepsze. To jest też kwestia
wiecie, no tak naprawdę interpretacja, co jest źle, no to pytanie, czy na przykład sam fakt, że przychody nie rosną, to jest coś złego, tak? No to już e-commerce musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy może koszty jest w stanie ograniczać, tak? Jednocześnie przy utrzymaniu przychodów albo ich wzroście, no to już są kwestie, które wychodzą poza perform marketing jako taki. Jeżeli chodzi tutaj o tą naszą działkę, to ja zawsze będę mówił o tym, że produkt właśnie musi mieć wartość dla klienta. Pytanie też, czy dla wąskiej grupy, czy dla szerszej, i może jest ich po prostu, jest to kilka person. Jak wyróżniamy się na tle konkurencji, zrozumienie tego, czyli te kwestie strategiczne stricte. No i później uważam, że trudnością jest i realizacja tej strategii, tych założeń, tego planu, bo strategia generalnie potrafi być przepiękna. W sensie nieważne, czy ma formę dokumentu, czy nie wiem, ktoś robi speech, whatever. Po prostu strategia to jest pewnego rodzaju marzenie, do którego chcemy dążyć, tak? W sensie kiedyś chcemy to osiągnąć. Kwestia jest taka, że kiedy zaczynają się pierwsze miesiące jej realizacji, to jest brutalne zderzenie z rzeczywistością, że to nie jest takie piękne, bo tu może coś spadać, tu rosną koszty i tak naprawdę obiecywaliście złote góry, a tu się nic nie dzieje, a nawet gorzej się dzieje i zrywamy z tą strategią. Po jakimś czasie po prostu to nie idzie w dobrym kierunku, tak? I teraz pytanie, czy odpowiednie zasoby były zaangażowane, czy czegoś brakowało, jeżeli tak, to czy było to jakoś tam reagowanie na to? reklamy słabo działały. Tak. Albo czy nie zburzyliśmy czegoś, co właśnie wpłynęło na to, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Chociażby. I odjęcie tego Dokładnie. po prostu mogło spowodować, że no coś podrożało albo coś się posypało. I niestety właśnie, no wtedy łatwo już wejść w taką pętlę, no nieodwracalną wręcz. Mam taki przypadek, słyszałem o takim przypadku klienta, który no interpretował, że koszty rosną. Oczywiście zarząd chce jeszcze więcej, jeszcze bardziej trzeba wyciskać z tych kampanii maksa i po prostu ROAS musi jeszcze być lepszy. Ale no tam już było uderzanie głową w sufit, więc dobra, agencja nie działa, tak? Zmiana. Szukamy kogoś innego, może bardziej nawet jakiegoś konsultanta, który pomoże nam trochę się ogarnąć. Konsultant wbija ze swoim zespołem i nagle się okazuje, że jest gorzej niż było, tak? I teraz pytanie, konsultant jest zły? Czy ma złych wykonawców? Czy to jeszcze marka coś robi nie tak? Albo może konsultant dostał złe cele do realizacji. O, Też chociażby. tak mogło I być, pytanie, nie? kto je ustalał, na jakiej podstawie je właściwie ustalano, tak? Bo wiesz, jest wykonawca operacyjny, załóżmy, że to jest wy, którzy dbacie o perfo, w sensie, no niech będzie jakaś agencja, nie? Wchodzi konsultant, który nie konsultuje się z wami tak naprawdę, tylko z zarządem. I od zarządu Po to, dostaje co chcą KPI-e, który ma współpracować z wami, a od was nie bierze feedbacku, bo wy jesteście tymi złymi, nie? Ale często... Którzy nie realizują tego, co oni chcą, nie? Na szczęście często widzę takich konsultantów zewnętrznych, którzy już tak nie podchodzą, bo sami, no jakby, ja już nie widzę też takiego czegoś, że ktoś wbija na konto reklamowe, audytując chociażby i mówi, ja tu odmienię rzeczywistość, jakby są tacy, w sensie, Ja w tamtym roku miałem taki audyt i jak go zobaczyłem, to mówię, słuchajcie, okej, możemy Jest to okej. możemy to poprzerabiać, nie? Tylko że to audyt wyglądał tak, że oni przyłożyli tak jakby kalkę, siatkę swoich działań, których nie było na tym koncie reklamowym, którzy oni rekomendują i którzy oni by poustawiali prowadząc na konto reklamowe i tak naprawdę tak to wyglądało. Nie ma tego, dołóżmy. To jest, chociażby. odejmijmy, nie? I tak naprawdę jak czytałem ten audyt, to wyglądało to tak, że my byśmy to zrobili tak, ale nieważne co się dzieje teraz, nieważne jak to wpływa na efekty, nieważne jakie to ma efekty, my byśmy to zrobili inaczej, więc jest źle. Tak, i wtedy od razu jest zmiana narracji u klienta, rezygnuje, angażuje ich i wcale się nie Nie, poprawia. właśnie tutaj było tak, że odnieść się od tego, nie? No to zaufanie napisałem dobre, dosłownie 2 zdania, nie? Mhm. Że dla mnie to jest przyłożenie siatki do konta reklamowego i próbowanie jakby, no tak jak wam powiedziałem, nie? Że dodanie tego, co oni by zrobili, a nikt się nie skupił tutaj na punkcie wyjściowym, czyli na obecnych wynikach. Jeżeli klient ma do ciebie zaufanie i ma świadomość tego, na co wpływają te rzeczy, no to jest okej, nie? Gorzej, jeżeli tych 2 czynników nie ma, może być Ale różnie. jeśli odpowiada mi wypowiedzeniem po czymś takim, to nawet nie płaczę, bo wiem, Tak. że to nie było to. Nie? To tak, nie ten sam vibe, nie te fale. Ale właśnie chcę powiedzieć, że ja coraz rzadziej przejmujemy taką narrację, że odmienimy wam konto reklamowe i będzie nie wiadomo jak super i jednorożce tęcze, bo coraz rzadziej to ma miejsce. W sensie nie dość, że jest dużo już kompetentnych agencji freelancerów, którzy robią good enough robotę. Po prostu już to nie tak, że wbijamy i będzie 2 razy większy ROAS nagle. A po prostu to jest takie, no kurczę, jest okej, no tam parę rzeczy jest do zmiany, ale no generalnie to nie odmieni wam rzeczywistości. A bardziej na przykład ostatnio, jak mieliśmy takie bardzo szczegółowe zapytanie o audyt w Google,
Tam było wszystko wypunktowane od myślników, co jest do analizy. Ja mówię, kurde, no w tych kampaniach no coś tam można poprawić, ale wbijam na stronę produktową i ja widzę 500 rzeczy do poprawy. Ja o tym powiedziałem bardziej. Nie pozyskaliśmy tego klienta, ale no tam było dużo rzeczy faktycznie, które leżały i pewnie ktoś, kto zrobił bardzo solidny, sztywny audyt techniczny konta reklamowego, przejął to i być może osiąga jakieś tam rezultaty. Nie wiem, nie chcę negować tego, tak? Też mogę nie mieć racji odnośnie tego, co myślę, ale no w tym rzecz, że ja bym się nie czuł z tym dobrze, tak jak mówiłeś na przykład, nie? To nie nadawalibyśmy na tych samych falach. Odnośnie tego, dzielisz się czasami na swoim LinkedInie tym, co tam piszą do ciebie klienci, jak z nimi rozmawiacie. Bardzo mi się podobają wpisy tych klientów, którzy chcą się z wami rozliczać za efekt. O, no, dobry case. Warto, jak będąc merchantem, rozliczać się z agencją właśnie po zysku wypracowanego? Ja w ogóle jestem miłośnikiem ludzi, którzy mówią odwrotnie. W sensie? Że nie chcą się rozliczać od sukcesu. W sensie dla mnie, ja nie twierdzę teraz, że jakiś tam konkretny model, że nie wiem, procent od budżetu jest tu dobry albo lepszy, cokolwiek, ale wiecie, no na przykład jeżeli byłbym ownerem, założycielem jakiegoś biznesu albo nawet marketing managerem, umawiam się z kimś na rozliczenie od efektu, ja często to traktuję w formie, że dobra, jest ta negatywna strona, czyli nie ufam, więc przynajmniej będziecie się bardziej angażować, a jak nie będziecie się angażować, to po prostu mniej wam zapłacę. To jest jedna rzecz. Druga jest taka, że dobra, jeżeli mi idzie, to wam też idzie, git, nie? W sensie wszyscy zarabiamy na tym. Ale ta druga strona ma skutek uboczny, jeżeli nie wiem, planuję budżet, w większych firmach szczególnie się tak robi, że się planuje roczne budżety, no to jeżeli w pewnym momencie zaczynam zarabiać za dużo z tego wszystkiego, to też nie jest tak, że się super cieszę, bo ta agencja nagle robi się dużym kosztem. I w sensie, jeżeli to rośnie proporcjonalnie i to mi nie przeszkadza, to jest ale w sensie te koszty nie są stabilne, one, nie wiem do jakiego poziomu one urosną, więc no nie oceniam tego jako coś bezpiecznego dla firmy. W sensie w momencie, kiedy gdzieś wybuchnie kryzys, pożar, ja nie mam kontroli nad kosztami. Więc czy to jest dobre rozwiązanie? Myślę, że nie musi być, co nie zmienia faktu, że wchodzimy w takie rozliczenia z klientami, jeżeli widać, że jedna z drugą stroną się dogadują i mamy podobny vibe. Ale szczerze uważam, że najsensowniej właśnie umawiać się na jakąś stałą, konkretną kwotę, ewentualnie z jakimś małym procentem, zależnie od sukcesu albo od budżetu, zależy trochę od celów też. Ale nie wchodziłbym totalnie w takie czyste tylko od efektu, bo to jest i dla agencji trudne, w sensie czuć presję wtedy i szczerze, czy ona pomaga? Czy jest mi lepiej i nie wiem, czuję się bardziej zmotywowany faktem, że muszę zapieprzać od startu, kiedy inne czynniki też wchodzą w grę, a ja nie mam na nie wpływu. Czuję jeszcze większą presję, stresuję się. Nie uważam tego za zdrowe środowisko do pracy. No i druga strona, tak jak mówiłem, może też po prostu mieć za duże koszty w pewnym momencie, jeżeli idzie aż za dobrze. Dokładnie. Ja też to widzę tak, że no, o ile bierzemy ten marketing cały za mordę, że tak powiem, i robimy całe, no to jest to w miarę okej, ale jeśli ktoś proponuje na przykład, nie wiem, jest rozchulany brand, wchodzi na przykład z nowym kanałem i mówi, że chce procent od efektu, no to moim zdaniem to jest bardzo krzywdzące, szczególnie dla merchanta, dla sprzedawcy, dla ownera, czy kogoś, kto stoi za tym, bo miałem takie sytuacje, gdzie na przykład weszli w nowy kanał w Google'a i agencja obiecywała, że ma wszystko policzone. Razem ze zwrotami, razem ze wszystkim. My tylko swój zysk wypracowany będziemy gdzieś tam się rozliczać z tego. No i okazało się, że rozliczają się z zysku, ale po odjęciu zwrotów z panelu Google Ads. A wiecie, no biznes już był na jakimś poziomie, no to te konwersje, no przypisało się trochę tego, nie? Do Google'a. Właśnie ostatnio odmówiliśmy jednemu leadowi, bo chciał stricte rozliczenie od efektu, ale nie chciał się dzielić danymi finansowymi firmy. Więc ja mówię, kurczę, dobra, no to jak będziemy liczyć ten efekt, tak? I tu było stricte odnośnie meta-adsów i tego, co ta platforma atrybuuje. No i dobra, no można, oczywiście, że można, ale wtedy tak naprawdę co robimy? No robimy kampanie sprzedażowe i sobie hula i nie będzie nam się opłacało nigdy robić czegoś wyżej w lejku, bo one nie przynoszą ROAS-u, nie przynoszą sprzedaży, w sensie w koncie reklamowym, bo biznes będzie rósł, ale my z tego się nie rozliczamy. I w sensie wytłumaczenie nie zadziałało, więc mówię, no kurczę, no trudno, nie jesteśmy w stanie pomóc. Dokładnie. Kuba, ty też robisz marketing B2B w agencji. Tak, dla MTA, tak.
Czym to się różni od marketingu dla e-commerce? A może niczym? Wszystkim i niczym. A to jest, to zależy. Nie no, ale w sensie no nie ma tylu wskaźników, nie ma tylu cyferek, które ci mówią, czy robisz coś dobrze albo źle. Znacznie bardziej patrzy się na jakość. W e-commerce jakość jest interpretowana na różne sposoby. Nie? Może to być wartość koszyka, może to być procent powracających klientów i ich lifetime value. Różnie można to liczyć, jest tego sporo. W B2B tak naprawdę jakość, jeżeli patrzysz tylko na cyferki odnośnie kosztu konwersji czy pozyskania leada, to jest jedno, a teraz pytanie, ile było zamkniętych deali z tego leada i jakie jest ich lifetime value, tak? To jest osobna kwestia zupełnie do liczenia i różne kanały pozysku mają zupełnie różne wartości w tych metrykach, więc to jest zupełnie inne podejście i jednocześnie agencja marketingowa jest środowiskiem niskomarżowym i często tak naprawdę nawet jeżeli gdzieś to jest gorzej jakościowe, to i tak to robisz, bo nie możesz sobie pozwolić na stagnację tak naprawdę, nie? Więc jest to ciekawe i wbrew pozorom dynamiczne środowisko pracy, choć mogłoby się wydawać, że tych cyferek, tych leadów może nie jest aż tyle jak zakupów w e-commerce, ale lubię to. W sensie to jest właśnie takie... Mam poczucie, że tutaj zdecydowanie bardziej też gra rolę faktycznie wartość marki, to co ona przekazuje, dla kogo ona jest, bo no, akurat agencje marketingowe to jest czerwony ocean, chyba nie ma czerwieńszego, szczerze nie wiem. I już pod kątem tego, jak rynek jest nasycony, w sensie potencjalni klienci, już to, ile oni przerobili spotkań i umów z agencjami SEO, które nie powiem, co robiły, brzydko mówiąc. No SEO to jest w ogóle... Tak, czarny PR to mało powiedziane. Najwięcej tam idzie, że tak powiem, utopić. I tak, ale w sensie jest dużo dobrych agencji, które robią SEO w Polsce, ale po prostu no, niektóre z nich narobiły przykrą opinię na lata. Nie tylko SEO, ale też innym agencjom. Dokładnie. I właśnie z tego względu ten ocean jest niesamowicie czerwony, a nadal dużo tych firm operuje. Chociaż widzę, że niektóre próbują już trochę dobudowywać sobie produkty na przykład, albo jakieś kursy, cokolwiek, po prostu, żeby tam mieć stałe źródełko, ale może nie rozwojowe, ale po prostu coś zróbmy obok. Okej, jakiś tam model biznesowy. Ale właśnie, no kurczę, jeżeli w agencji albo podobnych biznesach zaczniesz mówić, że wiecie co, robimy wszystko dla wszystkich i kupujcie sobie u nas, to no już to jest dramat. Możesz zrobić często miliony wydać na reklamy i po prostu nic z tego nie będzie. A możesz zrobić totalnie odwrotnie. Możesz tak naprawdę pokazywać swoją twarz i udowadniać, że warto z tobą wchodzić we współpracę i nagle się okazuje, że nie musisz stale dużo wydawać na reklamy czy inne źródła i okazuje się, że klientów znajdujesz po prostu, albo oni znajdują ciebie. I to jest super. I właśnie mam poczucie też, że w sensie to jest akurat moja opinia, ale może tak nie być też do końca, ale uważam, że e-commerce postawisz w miarę niezły, też wywindujesz go na niezły poziom, bez budowania marki osobistej. W B2B uważam, że to jest prawie niemożliwe. W sensie, jeżeli marka nie pokazuje ludzi, nie jest człowiekiem często też, to jest ekstremalnie ciężko udowodnić, że warto tak czerwonym się oceanie angażować. myślę, że tak. Tak, no. Znaczy jestem przekonany o tym, że tak. Co nie zmienia faktu, że zachęcam e-commerce do budowy marek osobistych. Wczoraj Kasia Zasiadła o tym opowiadała, o marce Ulendka, więc to jest super case i to też pokazuje, no to jest trochę to, co mówiłem na początku, to są marki, które nie potrzebują potężnych pieniędzy w reklamy, żeby po prostu funkcjonować i jeszcze się rozwijać. Więc... No, wszyscy chcą być tak jak Kasia, nie? Tak. Ty wyglądasz jak Kasia, czuć się jak Ale Kasia to nie jest i tak łatwe. dalej, nie? Czyli to jest coś, co e-commerce może podkraść z B2B, żeby rosnąć szybciej? Tak, zdecydowanie tak. W sensie to jest też ciekawe, bo to wchodzi wtedy temat, ja rozmawiałem w podcaście z Bartkiem Jurgą z Kiszonych Specjałów i wielu takich ownerów, founderów ma problem wtedy z tym, że marka jest uzależniona od nich. W sensie wystarczy, że oni pójdą na urlop albo chcą chwilę odpoczynku, no i to stoi, no bo w sensie to stoi dosłownie tobą. Przestaniesz rzucać content albo spróbujesz nawet zaangażować kogoś jeszcze i nagle się okazuje, że kurczę, to już tak nie działa i to jest niebezpieczeństwo, że zaraz totalnie się zawali, więc ja ciągle muszę tu być. I to jest duży problem, duże wyzwanie dla takich ludzi, no a to już osobny temat, nie? Ale niemniej jednak faktycznie e-commerce mogłyby korzystać z tego częściej. Kuba, zbliżamy się już do końca naszej rozmowy. Na koniec powiedz, jaki jest największy bullshit, w który dziś wierzą właściciele e-commerce? Myślę, że wystarczy dopalić pieniążka i będzie z tego zwrot. To jest największy bullshit. W sensie wydaje się to po prostu, że to jest łatwe, przyjemne i po prostu niewiele mnie kosztuje wysiłku, energii. Po prostu dopalcie, skoro już działa.
w pewnym momencie to bardzo nie działa, a ciężko jest ludzi przekonywać o tym, że jest inaczej. Okej. Bardzo ci dziękujemy za rozmowę. Ja również wam Dzięki dziękuję. wielkie. To była płodna rozmowa. Tak jest. Fajnie, dzięki.